Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem porozmawiamy trochę o Kislewie, co warto o nim wiedzieć i jak po prostu tym grać, co budować za jednostki. Więc ja na przykład włączyłem tutaj Carycę Katarzynę. Jednostki ma dosyć dobre, więc dosyć dobry ma ten start. Walczy tak naprawdę tutaj z Norską. Ogólnie to jest mapa, gdzie w większości walczymy gdzieś tam z Norską, jakieś demony, orkowie, no takie bardzo negatywne frakcje. Jeśli chodzi o Norską, bez problemu sobie gdzieś tam poradzi. Ale przejdźmy po kolei. Jeśli chodzi o Kislev, mamy coś takiego jak pobożność. To otrzymujemy tak naprawdę, tutaj mamy wszystko napisane. Obrona przed Kislewem chaosu, czyli po prostu jak bronimy się przed chaosem, walka z chaosem, technologia, wydarzenia, postacie, budynki, akcje bohaterów. I też gdzie możemy to wykorzystać, czyli tak samo w technologii wezwaniu ojczyzny, to jest coś takiego jak ojczyzna. Wejdźmy sobie na to. Choć poruszając jeszcze kwestię, że jeśli ta pobożność będzie za mały będzie ten współczynnik, to tutaj automatycznie pojawią się armie chaosu i będą nas atakować, więc musisz pamiętać, żeby trzymać na dobrym poziomie, na zielonym. Więc przejdźmy sobie do ojczyzny. Jeśli chodzi o ojczyznę, tu mamy tak naprawdę troszkę rozbudowane. Tu mamy koszt pobożności, czy do danego buffa, którego możemy włączyć sobie i go trzymamy na dane tury. Na pewno dosyć fajnym buffem na początek jest na przykład uzupełnienie strat plus rozwój. To jest, wydaje mi się, jeden z chyba z najfajniejszych buffów. Potem jak na przykład mamy dużo kasy i mamy fajny rozwój, na przykład umów handlowych plus przychodów z budynków, to też bardzo fajny rozwój. Potem mamy atak w zwarciu plus 5% i gniew niedźwiedzia, czyli po prostu dodatkowy skill, który przebijające ataki daje, zwiększa. Więc też spoko, plus dodatkowo uzyskiwanie poplecznicy 2 sztuki przy toczeniu bitwy. Też bardzo łatwo można ich wtedy sobie nabić. Jeszcze jest Ursun. Tutaj mamy uzyskiwanie poplecznicy 5 za zajęcie osady, więc to też jest fajne, powoduje wyczerpanie wrogich armii na twoim terenie, więc jeśli dużo armii gdzieś tam do ciebie maszeruje, warto to sobie użyć i będą tracić jednostki po drodze. A tutaj mamy działania popleczników, czyli co możemy zrobić, żeby na przykład zmniejszyć czy zwiększyć liczbę popleczników, użyć poboczności. I tu mamy bonusy. Im więcej tych popleczników posiadamy, tym szybciej tak naprawdę mamy więcej bonusów do na przykład dyscypliny, kontroli, więc tego jest naprawdę sporo, plus stosunki dyplomatyczne z Kislewem, więc warto w to iść. Jakich możemy zdobyć? Poprzez budynki, wezwanie ojczyzny i wydarzenia, czyli po prostu gdzieś tam walki. A straty? Walka z Kislewem i wydarzenia, czyli jeśli będziemy walczyć ze swoimi, no to automatycznie będziemy tracili to, więc warto sobie zawsze przeczytać te podstawowe rzeczy. Jeśli chodzi o na przykład ojczyznę popleczników, wydaje mi się, że to tyle. Omówimy ten temat jeszcze przy budynkach, więc przejdźmy do budynków. No, głównym carycą miejscem jest po prostu Kislev, jest taka stolica. Kislev ma taki plus, że ma tak naprawdę jedno jakby miasto w prowincji i to jest automatycznie prowincja, więc automatycznie możemy sobie dołożyć jakieś buffy przed zasięg wrogich wojsk plus kontrola. To jest bardzo dobre na wyższym poziomie trudności. Na przykład koszt werbunku, możliwości werbunkowe plus 2, no mega dobry buff, więc też warto z niego korzystać. Jeśli chodzi o jakieś spaczenie, ewentualnie przychody, wydaje mi się, że to jest najmniej potrzebne, no ale to wszystko zależy od swojego stylu gry. Przejdźmy do samego miasta. W miastach mamy w większości w Kislevu takie rzeczy, że mamy bardzo dużo jakichś unikatowych budynków, które warto na przykład kupować. Tu mamy na przykład świątynię Ursuna, produkcja 75 wiązki futer, 40 plus 40 rozwoju na początku. No na trzecim tierze mega dobry budynek. Tak samo na przykład odnośnie kontroli Wielka Cytadela też jest fajna. I też deska na pobożność dostajemy, więc to też fajny budynek. Tu mamy budynek na przykład za sojusze, punkt oddania, więc wydaje mi się, że to jest zbędny budynek. Szkoda po prostu slota na to. Tu przykładowo mamy 10 slotów. Na pewno dobry budynek to jest Pałac Bokha, czyli to jest po prostu do Lodowej Gwardii. Lodowa Gwardia to jest jedna z najmocniejszych ogólnie jednostek w Kislewie, więc na pewno warto ich posiadać. Tym bardziej, że oni nie dość, że strzelają, to jeszcze walczą wręcz. No, pancerza może nie mają aż tak ultra dużo, ale wydaje mi się, że wystarczająco. Na pewno jednostki do jakichś przychodów z farm, produkcji, jakiś futer, sztabek i tym podobne, to wiadomo w standardzie, jak w każdym poradniku. Jeśli chodzi o na przykład strzelców, też mają dosyć dobrych, bo mają 140 zasięgu, 17 pocisku. Nie jest to może dużo, ale też mają 70 pancerza, na co warto zwrócić uwagę. Więc to jest jednostka hybrydowa, więc będzie sobie też zwarcie dosyć dobrze radziła. Na pewno jednostki ciężko zbrojnych kozaków i kozaków z wielką bronią. To są bardzo dobre jednostki, które też radzą sobie znakomicie na automacie z tymi przeciwnikami, gdzie będziesz tam walczyć. Przykładowo jakaś norska, jakieś, nie wiem, krasnoludy, jakieś, nie wiem, orkowie.
Więc to warto kupować. Jeśli chodzi o ten budynek, ja osobiście tych konnych tutaj Kosowicy plus konni łucznicy i husarzy nie używam. Wydają mi się te jednostki strasznie słabe względem budowania, ale wiadomo, niektórzy lubią tym używać, jakieś dużo jeździć konnicą, więc wtedy sobie warto to wziąć, ale ja na przykład osobiście gdzieś nie polecam. Jeśli chodzi na przykład o jazdę, no to tutaj mamy Legion Gryfa, więc ten budynek wydaje mi się znakomicie warto go kupić. Tym bardziej, że mamy carską gwardię i carską z wielką bronią, ale ich też otrzymujemy w tym budynku, jeśli chodzi o carycę. Więc jeśli nie będziesz używał tego Legionu Gryfa, no to zdecydowanie nie buduj tego, a wybuduj sobie po prostu ten budynek. No na tak jak mówiłem, jeśli chodzi o Lodową Gwardię, no to zdecydowanie warto. Tym bardziej, że tutaj jeśli wybudujesz ten budynek, otrzymujesz taki bonus jak doświadczenie jednostki plus 2 i plus 4 potem. Więc plus doświadczenie natury armii w prowincji. Więc też bardzo warto na to zwrócić uwagę, bo im wyższy poziom jednostki, tym więcej dyscypliny, pancerza i danych bonusów otrzymuje. Więc o tym na pewno pamiętaj. Niedźwiedzie żywiołów to są bardzo mocne jednostki, bo posiadają po prostu 100 dyscypliny, 600 sił ataku, 90 pancerza, plus 10 tysięcy ponad życia. Więc bardzo fajna jednostka. Tym bardziej jednostka jeźdźcy niedźwiedzi, też mega mocna jednostka, 100 pancerza, 110 sił ataku, też czwartotierowa mega mocna jednostka. Jeśli chodzi o śnieżne pantery, to jest bardziej taka armia typu hołoty, po prostu wlatuje i raczej ginie i tyle z niej jest. Jeśli chodzi jeszcze o artylerię, mają mega fajną. Jest coś takiego jak mały grom. Artyleria oblężnicza. 450 zasięgu, bardzo dużo, 475 siły pocisku, więc też mega spoko. Więc to jest dosyć fajna jednostka. Dużo ludzi jeszcze, pamiętam, że saniami gdzieś tam grywają. Na przykład te ciężkie sanie bojowe mają fajne statystyki, jak na sanie czy tam na przykład jakieś rydwany. Względem innych gdzieś tam frakcji mega fajnie się sprawdzają. Ale ja osobiście tego jeszcze nie budowałem za bardzo w armiach, więc nie wiem, jak to faktycznie gdzieś tam wychodzi. Jeszcze mamy coś takiego jak tych kuszników, zamachowcy łaskini. Oni mają fajnie, bo mają brak kary w lesie, więc to jest fajnie. Skradanie, ukrywanie i straż przednia, więc można ich do przodu wychylać. 70 dyscypliny, ale mają też 150 zasięgu i 23 siły pocisków. Więc mega fajna jednostka, też często jej używam i jest naprawdę fajna. Tutaj są jeszcze czyhające bestie, ale to wydaje mi się bez sensu. Tutaj mamy tych czarodziei, bohaterów. Ale też uosobienie żywiołu bestii to też jest fajna jednostka, tym bardziej, że ona jest potworem i jest na 4. tierze, bo na kolejny potwór jest na 5. tierze. Na pewno jakieś, jeśli chodzi o garnizony, to mamy tak naprawdę gdzieś 2 garnizony, znaczy jeden garnizon, który daje nam jednostki i drugi taki gdzieś bardziej bonusowy, jako fortyfikacja. Jeśli chodzi o garnizony w Kislewie, warto budować, bo jak sam gram na live, możecie też sobie wejść na mojego live'a z Kislewa, mam tam chyba kopa. Więc warto sobie zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje. Jeśli chodzi o jednostki, jeśli mamy na przykład, znaczy jeśli chodzi o kasę, jeśli chodzi o na przykład Kislew czy tam Praga, to są takie miasta, które mają samą prowincję, jakby jedno miasto w prowincji. Posiadają oni coś takiego jak stragany, które warto budować, bo na ostatnim na przykład przychodzie mamy 1200, więc to jest naprawdę bardzo dużo jak na jeden budynek, plus opłaty z handlu, plus jeszcze przychody z targów, no mega kozacki budynek, warto go na pewno budować na samym początku. A tu jeszcze mamy taki budynek na przykład jak kazamaty cerkwi, kontrola plus uzyskanie popleczników, uzyskana pobożność, więc to też jest zdecydowanie ważny budynek, więc warto go wybudować. Więc jeśli chodzi o budynki, które warto wybudować, jakie ja bym osobiście też wybudował, na pewno wybudowałbym to, bo to nam daje bonusy do kontroli przychodów, tak samo do rozwoju, czyli te 3 budynki automatycznie wchodzą, plus ten z futrami możemy dodatkowo też sobie wziąć w razie co. Na pewno tutaj tych strzelców, na pewno tych Legion Gryfa, bo ja lubię jeździć, znaczy grać konnicą. Na pewno glewie, potwory, artyleria może i na pewno stragan i tak samo kazamaty. Ewentualnie, żeby szybko zrobić sobie rozwój, można na przykład wziąć sobie albo ten budynek do rozwoju plus koszt verbunku armii, lub ewentualnie tutaj do kosztu budowy budynek, też spoko. Więc tu już wtedy wybór należy do ciebie. I ewentualnie garnizon, bo Kislew tutaj jest bardzo narażony z każdej strony. Zależy też, jak ci się potoczy ta kampania, bo to też jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o budowanie na przykład jednostek, no to ja w większości buduję tak naprawdę tych ciężko zbrojnych kozaków. Na pewno jakąś konnicę. Dodatkowo jeźdźcy na niedźwiedziach, mega mocna jednostka. Tak samo Lodowa Gwardia. A jakieś działo też warto byłoby mieć.
Wydaje mi się, że tyle odnośnie jednostek. Tutaj nie ma co dużo wymyślać, bo nie ma jakichś mega dużych typów tych jednostek. Przejdźmy w takim razie do Lodowego Dworu. Tutaj posiadamy bonusy, jakie możemy gdzieś tam sobie wykupywać za kasę i też dodatkowo wyszkolić nowych bohaterów. Więc to jest ważne, to o tym sobie więcej poczytasz i pooglądasz na bieżąco. Jeśli chodzi o technologię, tu mamy trochę rozbudowaną. Jest na przykład technologia gdzieś tutaj do jednostek, do tempa uzupełnienia i rozwoju. To jest fajna technologia, więc warto ją wziąć na samym początku. Na kolejną jakąś technologią to tutaj mamy bardziej na przykład do odblokowania szkolenia na przykład dworu wiedźm, no bo Kislev bardzo się opiera na wiedźmach, na czarodziejkach. Tak samo potem na potworach. Niektóre widzisz, jak sobie zobaczysz, potrzebują pobożności talenty, więc też musisz zwracać na to uwagę. I pamiętaj utrzymywać to na zielonym terenie, znaczy na zielonym kolorze, żeby po prostu cię chaos nie dojechał. I tak samo na przykład możliwości werbunkowe to też jest bardzo fajna rzecz, bo +1 to naprawdę często robi różnicę. Tu mamy bardzo na przykład technologię na strzelcach opartą i na skróceniu strzelania, tylko potrzebujemy też odblokowywać technologię na tej zasadzie, że tu potrzebujesz 2 technologie, żeby odblokować to, tu 3, żeby to, a tu na przykład 5, żeby to i tak dalej, więc na to też zwróć uwagę. O technologiach dużo nie będę mówił, bo to jest tak naprawdę indywidualne, więc tutaj nie mam co za bardzo o tym poruszyć. Więc wydaje mi się, że tyle. Zaraz przejdziemy do bohaterów. Jeśli chodzi o bohaterów, mamy tak naprawdę na tam daną chwilę 4 bohaterów. Jednego mam zablokowanego, jest to Borys Ursuna, który zaczyna z 2 armiami niedźwiedzi. Bardzo fajny bohater. Korze też zaczyna na chaosie, więc zaczyna sobie tutaj. I ma bardzo ciężko, bo ma tam Archaona z Wszechwybrańca. No i w większości tam demony, korny, niekorny. No i dodatkowo norską, więc tam jest dosyć grubo, więc też trochę ciężko nim jest zaczynać na początek. Więc na początek najbardziej bym raczej polecał chyba Carycę, z tego co wiem. Ona też ma dobre jednostki, bardzo dobre buffy, efekty frakcji też mega dobre, plus 6 do kontroli, więc wydaje mi się, że warto ją zagrać. Jeśli chodzi na przykład o tego gościa, Kostaltyna, czy jak on tam się nazywa, on zaczyna tutaj na krawędzi, mamy tak naprawdę norską, chaos, tutaj mamy płodnych, czyli Nurgli, no, Imperium w większości nas tu otacza. Tu są triady, więc też dosyć ciekawie ma. A ma taką mocną też stolicę. Jeśli chodzi o jednostki, no dużo strzelców, samych w sumie strzelców, plus jednych derwiszy. Jeszcze mamy matkę Ostankai. Ona ma mocną armię, ale dlaczego ma mocną armię? Ona też się opiera, widzę, w większości na potworach. Z tego względu, że ona zaczyna całkowicie daleko od Kislewu, więc to jest córa Halasu. Zaczyna przy elfach, mrocznych elfach, a tu obok ma zwykłe elfy. Więc no ma bardzo ciężko, więc jak będziesz zaczynał, to wydaje mi się, że najlepiej Carycą i wtedy możemy zrobić misję, żeby odblokować Borysa. Grając Kislewem wygraj bitwę związaną z zadaniem uwolnienie Borysa i wtedy otrzymamy tego bohatera, więc naprawdę warto. Wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o Kislev. Wydaje mi się, że dużo informacji Ci przekazałem, może nie wszystko jest idealne, ale idealne rzeczy wydaje mi się, że nie istnieją. Na pewno ten poradnik będzie troszkę przydatny dla początkujących, dla zaawansowanych może być nudny, ale mi tu bardziej zależy na początkujących, więc dzięki za oglądanie. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka, zostaw suba, zostaw komentarz i do następnego. Dzięki, cześć!